Cześć, witajcie moi drodzy. Dzisiaj aktualizacja oprogramowania w samochodzie Kia Sportage. Na marginesie dodam, że samochód kupiony jest w roku 2023. Do tego celu potrzebny będzie nam pendrive USB, komputer, przede wszystkim odwaga jako użytkownika samochodu, cierpliwość oraz wytrwałość podczas aktualizacji. Powiem krótko, nie bójcie się tego robić, tym bardziej, że producent zaleca taką aktualizację oraz udostępnia stronę internetową, na której zamieszczone są wszystkie szczegóły, jak to zrobić. Na wstępie pokażę Wam nośnik pendrive, jak przygotować go do aktualizacji oprogramowania poprzez jego formatowanie. Po umieszczeniu nośnika w komputerze formatujemy go formatem plików EXFAT. Jest to istotne, ponieważ innych formatów system samochodu nie rozpozna. Na ekranie komputera pokazuję, jak to zrobić. Jeżeli tego nie chcecie robić, to oprogramowanie Kia sformatuje pendrive'a za Was. Osobiście zalecam takie formatowanie, ponieważ mamy wtedy pewność, że nośnik pendrive jest sprawny, dobry. Jak widać, formatowanie nośnika danych USB nie jest skomplikowane i można to samodzielnie zrobić. Jak widać, formatowanie poprawnie udało się. Przechodzę teraz do strony Kia, na której producent oferuje oprogramowanie. Na tej stronie, po wybraniu regionu oraz języka, możemy przystąpić do instalacji oprogramowania. Strona czytelnie opisana jest w poszczególnych punktach. Możemy sami po kolei zobaczyć, jak to wszystko przeprowadzić. W pierwszym punkcie pokazany jest rodzaj oraz sposób przygotowania nośnika USB lub karty, o ile taką przyjmuje pojazd. W punkcie drugim pobieramy program do komputera. I tu jest wybór. Ja wybrałem system Windows, bo taki posiadam w komputerze. Następnie po zaznaczeniu opcji Windows pobieram plik do komputera. Gdy zakończy się pobieranie programu, możemy ten program uruchomić. W komputerze program domyślnie umieszcza się w katalogu Pobrane. Odnajdujemy ten pobrany plik i uruchamiamy go. W trakcie instalacji zatwierdzamy poszczególne polecenie, lokalizacja, język, marka pojazdu, w tym przypadku Kia. Zatwierdzamy umowę licencyjną i następnie program zainstaluje się w komputerze i utworzy skrót na pulpicie. Klikamy dalej. Teraz instaluje się program, a ja zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału, ponieważ mam nadzieję, że filmy moje mogą się przydać. Na moim komputerze program utworzył ikonę w górnym prawym rogu ekranu. Klikamy ją, a następnie uruchamiamy program. I dalej aplikacja proponuje zapisanie danych na dysku twardym w komputerze, a następnie przeniesienie tych danych na nośnik zewnętrzny, czyli na pendrive'ie USB. Oczywiście zgadzamy się, zatwierdzamy wybór i kolejny krok to wybór oprogramowania do naszego samochodu, czyli takiego, które byłoby zgodne z naszym systemem zainstalowanym już w samochodzie. I teraz uwaga, to jest bardzo ważny moment, aby nie pomylić się podczas ściągania tej właśnie aktualizacji. Jak już mówiłem wcześniej, musi być zgodne z naszym systemem, który jest w samochodzie. I są dwie możliwości. Albo wybierzemy z listy, którą proponuje oprogramowanie, czyli model samochodu, marka itd. Lub zobaczymy w nawigacji samochodowej naszej na pulpicie sterowania, jaki jest rodzaj i wersja oprogramowania w samochodzie. Zróbcie sobie zdjęcie telefonem na wyświetlaczu w Waszym samochodzie, żeby mieć pewność, jaki jest program umieszczony w samochodzie. Aparat w telefonie jakoś ściąga, do tego się idealnie nadaje. I że tak powiem, na pewniaka, po powrocie do domu, do komputera można dalej aktualizować oprogramowanie, pobierając je właśnie ze strony internetowej firmy Kia. I teraz kolejny krok, czyli wybór pamięci przenośnej. Wybieramy naszego pendrive'a USB po włożeniu do gniazda w komputerze i nagrywamy program, który już został ściągnięty do komputera. System przeniesie program na pendrive'a.
Jak mówiłem wcześniej, system może go sformatować na swój sposób. Zgadzamy się, nie ma problemu i cała aktualizacja jest zakończona, czyli program zostanie przeniesiony z komputera na pamięć przenośną typu USB. Oczywiście ten proces kopiowania troszeczkę trwa w granicach od 15 do 30-40 minut, w zależności od szybkości komputera i łącza internetowego, a na ekranie pokazują się ikony, które obrazują wygląd i układ w naszym systemie w konsoli samochodu. Instalacja dobiega końca, na jej końcu zamykamy program, wyciągamy pendrive, czyli nośnik z danymi i idziemy do samochodu. Czy to wszystko jest trudne? Zapewniam, że nie. Zrobicie z powodzeniem taką instalację, aktualizację oprogramowania we własnym zakresie. No dobra, tyle zabawy przy komputerze. Idziemy teraz do samochodu. Jestem teraz w samochodzie, przeprowadzę aktualizację nawigacji. Pamiętajcie też, że producent zaleca użycie pendrive'a o pojemności nie mniejszej niż 64 GB. Ponieważ taka jest obszerna mapa, taki jest obszerny program i warto mieć zapas na pendrive'ie, żeby tą aktualizację wykonać. Oczywiście w zależności od wersji samochodu możecie mieć wersję C lub A. W tej wersji samochodu znajduje się złącze multimedialne typu A oraz złącze do ładowania typu C. Tylko jedno z nich jest multimedialne i w tym samochodzie to jest te po środku. Jak już wcześniej pokazywałem w komputerze, gdy mamy już nagrany system gotowych map na pendrive, możemy przenieść go do samochodu. Pamiętajcie jeszcze o tym, że ważne jest, żeby się upewnić, czy macie naładowaną baterię w samochodzie lub zrobić tę czynność aktualizacji podczas pracy silnika. Wyłączyć funkcję start-stop, ponieważ ona może zakłócić nam prawidłowe zrobienie tej aktualizacji. Ponieważ silnik może zaskoczyć, włączyć się, wyłączyć, może być skok napięcia i tym samym zakłóci nam poprawną aktualizację oprogramowania. Po włączeniu zasilania zmniejszmy sobie nawiew wentylatorów, żeby nie marnować akumulatora. Następnie wybieramy funkcję wyświetlacza multimedialnego. Wybieramy funkcję media. Następnie wybieramy funkcję setup, ogólne. I tu mamy pokazaną platformę, to znaczy całe oprogramowanie, które zamieszczone jest w systemie samochodu. Jak widać, aktualizacja była wykonana w marcu, 11 marca 2024 i mogę spokojnie już aktualizować tą nową wersję. I tu jest w tym miejscu pokazany model samochodu i dalej AS, S5, BLC, AEU oraz wersja oprogramowania NQE.EUR.55W i dalej, jak sami widzicie. Dla pewności można uruchomić silnik, żeby mieć dopływ świeżego prądu do akumulatora i sieci instalacji w samochodzie. Wtedy mamy pewność, że taka aktualizacja będzie przeprowadzona poprawnie, bez zakłóceń i nie braknie nam w tym całym procesie zasilania. Jak macie silną baterię, pewną baterię z pełnym poziomem naładowania, można zaryzykować zrobić aktualizację na zasadzie bez pracy silnika. Ja spróbuję to zrobić, czyli zrobię to w taki sposób, że wyłączę silnik, włączę i teraz zobaczcie, po włączeniu pracują wentylatory, ale jak cofnę przełączenie kluczyka w pozycję pierwszą, to już nie ma nawiewu, mam tylko zasilanie urządzenia multimedialnego, czyli nawigacji. Biorę ten pendrive z programem, który jest wcześniej wgrany w komputerze w domu, wkładam do gniazda, które umieszczone jest tutaj niżej. Jest to gniazdo, powtarzam, gniazdo multimedialne. Zobaczcie, co się stanie. Wkładam pendrive'a i obserwuję wyświetlacz. I pokazuje się w tej chwili proces aktualizacji. Mam komunikat, że można w tej chwili zacząć aktualizację oprogramowania. Czyli ta sama wersja oprogramowania, co widać,
Zatwierdzam, zaktualizuj teraz. Rozpocznij aktualizację. Zaczyna instalować program, który powinien się umieścić w systemie samochodu. Tak naprawdę możecie prowadzić samochód i to wszystko aktualizować i powinno się udać, pod warunkiem, że macie wyłączony start-stop silnika i silnik pracuje równomiernie, bo takie szarpnięcie przy zapalaniu, uruchamianiu silnika może spowodować skok w sieci elektrycznej pojazdu, a tym samym może uszkodzić, ewentualnie ograniczyć instalację oprogramowania i tym samym aktualizacji map. Wskazane jest, żeby napięcie w sieci samochodu było stabilne i bez zakłóceń. Dlatego warto, żeby ten silnik chodził cały czas i nie zatrzymywał się na skrzyżowaniach. Najlepiej postawić samochód gdzieś na uboczu i można z powodzeniem, bez przeszkód zaktualizować oprogramowanie. Bo wtedy mamy pewność, że nam się nie uszkodzi oprogramowanie czy cały system nawigacyjny w samochodzie. Ale ja pójdę dalej. Mam w tej chwili silnik włączony. Ja będę jechał samochodem normalnie przez miasto. Zobaczymy, jak to wygląda. Jeżeli mam wyłączony przycisk tu w tym miejscu, nie mam włączonego start-stop, czyli jest na stałe, silnik pracuje cały czas, nie będzie mi wygasać się podczas skrzyżowań i postoju, to znaczy, że mogę z powodzeniem taką aktualizację w czasie jazdy wykonać. Ja to teraz zrobię. Zobaczymy, jak to będzie dalej przebiegać. Mamy w tej chwili 19%, czyli proces przebiega prawidłowo. Spokojnie jadę, system aktualizuje się cały czas. To jest tak skonstruowane, że praktycznie nie powoduje większych to zakłóceń, ponieważ nie działa wtedy ani telefon, ani radio i tak dalej. On po prostu jest i pracuje sobie ten system samodzielnie, bez żadnych przeszkód. W tej chwili jest 50%, czyli system posuwa się przy instalacji prawidłowo. No i nie tak będzie, ja spokojnie jadę, czyli silnik pracuje, napięcie jest, można się cieszyć. Zobaczymy, jak to dalej pójdzie. No tak patrzę na zegarek, to mniej więcej już idzie to 15 minut. Mamy w tej chwili poziom 77%, dochodzi do końca. Dalej jadę, dalej kontynuuję jazdę, w niczym to nie przeszkadza. System się instaluje i jest ok. System ma w tej chwili przebiegu, że tak powiem, 93%. Za chwileczkę będzie końcówka instalacji. W niczym to nie przeszkadza. Chciałem Wam pokazać, że można kontynuować jazdę bez zatrzymania pojazdu. Najważniejsze jest zasilanie, żeby tego zasilania nie brakło. Mamy już w tej chwili 98%, czyli proces instalacji przebiega już do końca. Za chwilę powinniśmy mapy uaktualnić. O, właśnie to się już chyba dzieje. W tej chwili zwróćcie uwagę, że rozpoczął się drugi proces, to znaczy mapy się już wgrały do systemu. Aktualizacja dalej trwa. Mamy w tej chwili 22% i to się wszystko dalej ładnie nam instaluje. Oczywiście, jak widać, dalej jadę. Nie przeszkadza to w niczym, tylko powtarzam, nie wolno dopuścić do szarpnięcia silnikiem, to znaczy, żeby on nam nie zgasł, bo wtedy może przy rozruchu silnika nastąpić uchyb, zawahanie zasilania sieci energetycznej, że tak powiem, pojazdu, a to może zakłócić nam prawidłową instalację oprogramowania aktualizacji. Zobaczcie, jak to wszystko przebiega czasowo. No już w tej chwili dochodzi prawie do instalacji 45-minutowej, czyli nie jest to szybki proces i naprawdę trzeba zastanowić się, czy nie warto byłoby tego urządzenia, tej instalacji map przeprowadzić w trasie, ponieważ po pierwsze zaoszczędzimy paliwo, bo nie musimy grzać silnika na postoju, następnie nie zakłócimy spalinami czystego powietrza, czyli tym samym nie zdenerwujemy sąsiada. Mamy w tej chwili procent 91, już jest coraz bliżej końca. No mam nadzieję, że to się nam uda elegancko zainstalować.
I teraz spójrzcie na wyświetlacz. Aktualizacja zakończona i odliczanie do rozruchu aktualizacji nowych map. No i proszę, wszystko jest gotowe. No i teraz zobaczcie, dojechałem do punktu docelowego. Zajęło mi to w sumie z tą instalacją 45 minut, w przybliżeniu 45 minut. I oto komunikat końcowy. Możemy zobaczyć szczegóły. Nasza kolejna nowa wersja i opis funkcji, które dodano do oprogramowania. Dodane są nowe funkcje. Po wgraniu powracam do menu. Sprawdzam wersję oprogramowania i proszę bardzo, nowa data, czyli mam nową wersję w tej chwili już zainstalowaną do samochodu. Mogę się cieszyć dalszą jazdą i wszystkimi parametrami, które niesie z sobą nowa aktualizacja. Zwracam jeszcze uwagę, że podczas grywania aktualizacji map wygrywa się nie tylko aktualizacja map, ale również oprogramowanie multimedialne do samochodu. Czyli wszystkie jego nowsze funkcje są zawarte w tym właśnie pakiecie oprogramowania. Dodajcie w komentarzach, co sądzicie o takiej aktualizacji. Jeżeli wszystko już gra, wszystko jest ok, można wyłączyć silnik, doprowadzić do wyłączenia zestawu multimedialnego i bezpiecznie wyjąć nośnik USB. I to jest wszystko. Zachowajcie ten nośnik dla siebie właśnie do celów aktualizacji. Nikomu nie pożyczajcie, nie oddawajcie. Ważne jest, żeby na tym pendrive, który już używacie do aktualizacji, był tylko system z samochodu, żeby nie było plików przypadkowych, ponieważ jest to bezpieczne i wtedy stabilnie może wszystko nam się ładnie instalować bez przeszkód. Potraktujcie więc tego pendrive'a jako pendrive do samochodu, do aktualizacji oprogramowania. Słuchajcie, na tym kończę. Dziękuję za obejrzenie filmu. Subskrybujcie, pamiętajcie o dzwoneczku, który przypomni Wam o moich nowych filmach. Trzymajcie się, cześć.